Spałem z włączoną klimą i wstałem późno. Do 10 musiałem oddać klucze i zwolnić pokój. Do tego czasu zdążyłem uzbroić motocykl w taki sposób, żeby po powrocie z centrum Bukaresztu się przy nim przebrać i jechać dalej. Spałem na tyłach warsztatu samochodowego, co odkryłem dopiero teraz. Ubrałem się w cywilne ciuchy i zamówiłem transport. Uber są zamówione. Czekamy. Będzie za 4 minutki. Kierownik był wykładowcą akademickim języka angielskiego, więc pogadaliśmy podczas podróży o życiu w Bukareszcie. Na koniec poprosiłem go o kilka słów specjalnie dla Was. Okay, Captain, could you please say something to my followers? Oglądajcie motosiwskie. Nice, good pronounce. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. I give you 5 stars. Thank you. Rano wypiłem tylko kawkę, więc poszedłem zjeść śniadanie do Złotych Łuków. Dzisiaj zaplanowałem wizytę w siedzibie parlamentu rumuńskiego, jednego z największych budynków na świecie. Postanowiłem przespacerować się, żeby zobaczyć bliżej zabudowę przy głównej ulicy prowadzącej do parlamentu. Sylwetka pałacu jest widoczna z daleka. Bulwar, który do niego prowadzi, jest uświetniony fontannami i wygląda całkiem reprezentacyjnie. Przy bulwarze jest mnóstwo socrealistycznych budynków i kamienic, czyli takich kuzynów naszego Pałacu Kultury i Nauki, ale w mniejszym rozmiarze. Im bliżej pałacu, tym teren jakoś słabiej uporządkowany. W okolicach tych fontan wyglądało to całkiem spoko, ale tutaj ścieżka do pałacu z centrum jest, szczerze mówiąc, średnio. Stare liście nieposprzątane z jesieni jeszcze. Aby zrozumieć rozmiar tej budowli, przeszedłem się dookoła murów, które okalają parlament. Ogromny obszar zajmuje jego zabudowa. Jezu, zrobię tu jakieś ciężkie kilometry. W sumie zrobiłem około 7 km idąc od bulwaru Uniri do wejścia. Oprócz tych liści nieposprzątanych w oczy rzucił mi się spalony od słońca trawnik. Napotkałem też po drodze inne atrakcje. Jak widać, nie tylko u nas powstają monstrualne miejsca kultu religijnego. Tutaj pewnie jest 30 pięter wzwyż. A więc wykonałem spacer dookoła murów parlamentu. No i zaraz kieruję się do środka. Zobaczyć, jak to zjawiskowe coś wygląda w środku. A obok mnie parking. Jak widać, jakieś tam wycieczki tutaj przyjeżdżają. Kurde, wygląda jak jakieś monumentalne straszydło. Chodźmy zobaczyć, co jest w środku. Niestety musiałem czekać na wejście z całą grupą około godziny. Przewodniczka mówiła świetnie po angielsku, więc nie było kłopotów ze zrozumieniem. Pałac to najwłaściwsza nazwa dla tego miejsca. W środku jest niezliczona ilość drewna, marmurów i ponad 1100 pomieszczeń. Żeby zbudować tego kolosa, Nicolae Ceausescu przesiedlił 40 000 ludzi i zburzył ponad 7 km² centrum miasta. Przy budowie pracowało 700 architektów i 20 000 robotników. Powierzchnia za budowę wynosi ponad 830 000 m², co czyni go jednym z największych budynków świata. Ustępuje pod tym kątem jedynie amerykańskiemu Pentagonowi.
Dywany ułożone na podłogach zajmują powierzchnię 200 000 m2. W środku znajdziemy także 480 żyrandoli, do których wykonania zużyto 3500 ton kryształu. Zasłona, którą widzicie, ma 6 metrów długości i waży 250 kg. Rozmiar tego wszystkiego jest niesamowity. Niesamowicie dużo pieniędzy to wszystko musiało kosztować. Wszędzie jest drewno, dywany i marmur. W dodatku wszystko sprowadzone tutaj stąd, z Rumunii. Powiem wam, że to było coś. Czytanie, oglądanie zdjęć, materiałów to jednak zupełnie co innego niż przyjście do takiego miejsca. Pałac zostawiam za sobą. Teraz przyszła pora na to, żeby zastanowić się, co dalej ze sobą zrobić. Są dwie możliwości. Albo zostać tutaj jeszcze jedną noc, albo jechać do Konstansy. Tam jest jakieś 240 km, więc pewnie autostradą na szczęście, więc 2,5 godzinki i będę. A jak nie, to zostać tutaj i obejrzeć resztę rzeczy, które warto tu zobaczyć. Hello, George. Zamówiłem Ubera i w drodze oglądałem jeszcze socrealistyczne budownictwo w Bukareszcie. Postanowiłem wrócić po motocykl i jechać nad Morze Czarne. Ja pierdzielę, jest piekło. 40 stopni normalnie. Idę po motocykl i lecę dalej. Zobaczcie, jak ładnie przykryli mi motocykl. Do rumuńskiego kurortu Konstansa miałem około 230 km, ale podróż była szybka. Po drodze zatrzymałem się tylko raz. Na trasie wyprzedziłem radiowóz, który zjechał za mną na parking przy autostradzie. Z auta wyszedł pan władza i ucięliśmy sobie dość długą pogawędkę o życiu i zarobkach w Polsce i w Rumunii. Był zdziwiony, że jestem sam i dopytywał, jak ja daję radę jechać tak długo. Nie sprawdził mi dokumentów. Zbiliśmy pionę i rozjechaliśmy się z parkingu. Do samej Konstansy dojechałem około 19. Wynająłem łóżko w malutkim hostelu o nazwie EOL 777 i spałem w pokoju z 6 innymi osobami. Towarzystwo było międzynarodowe. Anglik, Niemka, Włoch i 2 Belgów. Udało mi się namówić ich na spożywanie polskiego specjału, czyli wódeczki. Balowaliśmy do 4 rano i większość miała problem z trafieniem do łóżka. Ja na koniec też mówiłem już bardziej po węgiersku niż po angielsku. Następnego, a właściwie to tego samego dnia, wstałem o 10 i przez 2 godziny raczyłem się piwkiem, leżąc w hamaku, co zostało odebrane przez moich towarzyszy z pewnym zdziwieniem. Ale jak wiadomo, my Polacy jesteśmy zrobieni z innych materiałów niż reszta świata. Teraz zapraszam Was na plażę nad Morzem Czarnym. Nieźle, co? Kto by pomyślał, że w Rumunii nad morzem jest 10 razy lepiej niż u nas w Sopocie czy w Międzyzdrojach. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego. Tu jest naprawdę czysto i kulturka. Wejście na plażę kosztuje 20 lei. Wszystkie ważne elementy związane z odpoczynkiem są dostępne na plaży. Temperatura wody to na oko jakieś 27 stopni, czyli trochę cieplej niż woda w Bałtyku. Tu czułem się jak na wakacjach. Do hostelu wróciłem z buta. Spakowałem wszystko do jutrzejszego wyjazdu i poleciałem się przejechać na moto po okolicy. Przyjąłem stylówkę południowców i założyłem tylko kask i rękawiczki. Moim celem było nadmorskie kasyno. Od kąpania w słonej wodzie popsuła mi się fryzura nieco. Słuchajcie, miałem dla Was nagrać piękne kasyno, które jest przy samym morzu, ale niestety jest w remoncie. Więc nic z pięknego zdjęcia. Na pocieszenie dodaję Wam zdjęcie znalezione w internecie.
Udało mi się znaleźć wjazd na plażę. Dalej już nie jadę, bo jest kopny piach za jakieś 3 metry, ale pamiątka z nadmorza Czarnego jest. Udało mi się motocyklem dojechać prawie do samego morza. Zatankowałem moto i ostatecznie wróciłem do hostelu. Pograliśmy w karty, posłuchaliśmy wódki suflera i poszedłem spać o 23. W międzyczasie zmienili się goście w moim pokoju i dołożyli mi chrapacza z UK'a. Więc ledwo udało mi się usnąć. To były 2 dni imprezki i odpoczynku. Ale od jutra zacznę skracać dystans do domu. Dzisiaj przejechałem jakieś 20 km na moto. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, lewej łapie w górę i komentarzu. Do zobaczenia!